Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest ze mną gość, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Vok Decapitated. Cześć. Cześć, witam Cię serdecznie. Chciałem zacząć takim może nie za prostym pytaniem, ale ono być może dla wielu będzie inspiracją. Prześledziłem karierę Twojego zespołu, te perypetie. No i muszę powiedzieć, że wniosek jest prosty, że w kilku aspektach, to można powiedzieć, że życie Cię nie do końca oszczędzało. Jak radziłeś sobie z tymi przeciwnościami? Jak się podnosiłeś za każdym razem? Bo to potrafi niewielu. Wiesz co, tego nie wiem, czy niewielu, ale jakoś sobie musiałem z tym poradzić. Myślę, że wiesz, każdy człowiek na swojej drodze życiowej prędzej czy później zetknie się z jakimś problemem, większym czy mniejszym, z jakąś tragedią rodzinną, z jakimś wypadkiem losowym, z czymś, co jest nieprzewidywalne, co bywa dużym szokiem, czymś, co czymś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale to się wydarza i to jest też jakby naturalne. Takie rzeczy się dzieją, a później musimy sobie z nimi radzić. Jedni sobie radzą lepiej, inni gorzej. Wydaje mi się, że tak, generalnie jeśli chodzi o karierę mojego zespołu, moje życie osobiste, różne rzeczy się działy po drodze. Rzeczy dużo dobrych, rzeczy dużo niedobrych, złych, tragicznych, ale jakby wiesz, po prostu zawsze trzeba iść do przodu, postawić pierwszy krok do przodu i nie poddawać się, po prostu wiedzieć, że jakby po nocy przychodzi dzień i że zawsze będzie ten wschód słońca kolejny i że nie poddawać się, tylko sobie radzić z tymi trudnościami, nie wymiękać, tylko po prostu jakby przejść do przodu, cokolwiek by to nie było. Nie jestem pierwszą i ostatnią osobą w życiu, której jakby coś negatywnego się dzieje, więc trzeba być przygotowanym na tego typu ewentualności. Jakby starać się też jakby ile jesteśmy w stanie nie dopuszczać do takich rzeczy i robić wszystko, żeby w naszym życiu się układało jak najlepiej. Dbać o tą naszą drogę, dążyć do jakiegoś swojego celu. Ale jeżeli coś się złego wydarza, to po prostu trzeba sobie z tym jakoś radzić. Albo szukać pomocy, albo jeżeli nie dajemy sobie z tym rady sami, albo jeżeli sobie dajemy radę sami, to okej, to w zależności kto, jaką ma psychikę, jak jest zbudowany, jakie ma korzenie, skąd pochodzi i tak dalej. Nie wiem, co mógłbym Ci jeszcze więcej na ten temat powiedzieć. Całkiem sporo już powiedziałeś. Powiem Ci tylko tyle, że ostatnio, jeśli chodzi o mój zespół i moje życie prywatne, dzieją się w zasadzie same pozytywne rzeczy i nie zamierzam tego zmieniać. To super, to tylko się cieszyć i tylko pogratulować. No dobra, ale masz zespół, to już dla wielu jest dużo. Masz zespół, który funkcjonuje, działa, ma się dobrze, odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. To jest dużo znowu. Ale mamy się też znajomych na tak zwanych Facebookach i z tego co zauważyłem, masz też rodzinę i grasz w zespole Machine Heads. Czy masz jakąś, nie wiem, drugą dobę dodatkową? Ktoś Ci coś dał? Jak wygląda Twoja organizacja? Czy Ty po prostu funkcjonujesz jak mały samochodzik, jak w zegarku, wszystko jest ciach, wycykane? Ja nigdy nie mam jakby w życiu jakiegoś poukładanego planu. Jedyny plan, który mam poukładany, to jest tylko wtedy na przykład jak bukujemy trasę i mamy wbite koncerty, to o tym wiem. Wiem, że to się wydarzy. Tak samo wiem, że wydarzy się jakaś próba najbliższa, albo wiem, że wydarzy się jakaś sesja nagraniowa, którą musimy wbić w kalendarz
bo jakby to musi być zaplanowane, inaczej się nie da. A wszystko poza tym to generalnie, wiesz, ja nie mam stałej pracy. Moim zawodem, moją pracą, moim biznesem jest jakby granie na gitarze, granie w zespole, bycie w dwóch zespołach w tym momencie. A pomiędzy tym graniem koncertu, pomiędzy trasami, zajmuję się rodziną, zajmuję się swoimi dzieciakami. Wstaję rano, robię im śniadanie, odwożę je do szkoły, później je przewożę. W międzyczasie staram się pograć na gitarze, zrobić jakieś nowe riffy, znaleźć jakieś nowe patenty, przygotować się z zespołem do koncertów. Ale wszystko to jakoś tak odbywa, wiesz, no z dnia na dzień. Z dnia na dzień jakby planuję sobie rano albo dzień przed, co będę robił jutro i w zasadzie to tak wygląda. Jakby nie mam jednostajnego jakby planu, wiesz, na miesiąc czy na dłuższy jakby okres. Więc dużo improwizacji jest w moim życiu, jakby i zawodowym, i prywatnym. A to mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że u Ciebie to będzie raczej jakby Jak w w zegarku? kalendarzu, w Znaczy, zegarku, tak jak mówię, nie? w zegarku, W stylu. tak, w kalendarzu to ja mam wbite plany muzyczne, albo jak muszę iść gdzieś na przykład do lekarza, to wpisuję sobie w kalendarz, żeby lub próby. Ja myślę, że każdy ma tutaj podobnie, no wiesz, wpisujesz jakieś ważniejsze wydarzenia, ale jakby mój tryb dnia nie jest zaplanowany, nie mam że o tej godzinie robię to, o innej robię to. Na pewno jak siedzę w domu, to wiem, znam plan lekcji moich dzieciaków i wiem, kiedy je muszę zawieźć i kiedy muszę przywieźć do domu po szkole. I to jest mój ostatnio jeden z priorytetów i to mi daje radość. A tak, no to wiesz, no wszystko dzieje się jakby w kalejdoskopie jakby trochę. Grają już na gitarze? Słucham? Dzieciaki grają już na gitarze? Dzieciaki nie, w ogóle nie grają na gitarze i znaczy muzykują sobie, śpiewają sobie śpiewają sobie, to doprowadzają do perfekcji niektóre na przykład soundtracki z kreskówek, że sam jestem w szoku, że potrafią w tak dobry sposób W sensie trafiają opanować. jakby w pitcha i tak dalej. Totalnie, wiesz, totalnie trafiają. Trafiają to już bez problemu, ale w ogóle wiesz, rytmicznie jak to jest osadzone, to no, jestem w ciężkim szoku, pod wielkim wrażeniem niekiedy, że wow. No wiesz, mają tatusia rytmicznie Znaczy, zaawansowanego. Wiesz co, u nas to się odbywa tak na zasadzie, że one nie są jakby, one nie są w szkołach muzycznych, nie są przymuszane do żadnego jakby do takiej działalności edukacyjnej, do egzaminów, ale po prostu u nas no, dużo leci muzyki w domu, dużo słuchamy muzyki. One są tą muzyką otoczone, poza tym już mają swoje jakieś ulubionych artystów i swoje zespoły. Także złapały bakcyla, lubią muzykę i sprawia im to przyjemność. I nie chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym, żeby im to sprawiało przyjemność, żeby nie wiązało się to z żadnym jakimś stresem, jakąś większą tremą związaną z jakimiś egzaminami, wiesz, i takimi rzeczami. Teraz bym chciał przejść do płyty, na którą miałeś troszkę więcej czasu niż normalnie przez bardzo niestandardowe sytuacje życiowo, polityczno, ekonomiczno i wszystko naraz. Powiedz mi, czy zwiększona ilość czasu na siedzenie w domu pomogła ci. Mówisz o pandemii, tak? Żeby napisać bardziej dopracowany, lepszy album. Wiesz, ja tak go trochę odbieram. W sensie, wydaje mi się, że to obok płyty z 2011 roku, no taki album, który gdzieś tam do mnie przemawia. Myślę, że lepszy niż poprzedni, bardziej, znaczy to jest personalna sytuacja. Jasne. Mi się bardziej po prostu jakby spodobał, bardziej do mnie trafił. Czy czujesz, że to jest lepsze dzięki temu, że miałeś więcej czasu? Znaczy, czy lepsze, nie wiem, czy to słowo jest jakby odpowiednie. Wiesz, w kwestiach jakby takich technicznych, właśnie takich warsztatowych, można by było w ten sposób to oceniać i analizować, ale jak dobrze wiesz, każdy fan, każdy odbiorca muzyki ocenia
pod swoim kątem i nawet to, że, bo jest to faktem, że miałem więcej czasu, w ogóle powstało w pandemii bardzo wiele albumów, muzycy nie koncertowali, nie jeździli w trasy, więc siłą rzeczy co mieli do wyboru? Mogli usiąść u siebie, wiesz, w swoich gabinetach muzycznych, w swoich pracowniach, w swoich salach prób i pracować nad muzyką. I faktycznie no, gdzieś u mnie to poskutkowało takim większym dopieszczeniem może, ale przede wszystkim tym, że no, takim albumem, z którego jestem zadowolony. Z albumem, który no, dla mnie jest chyba gdzieś tam w pewnym sensie no, najlepszy od czasów może albumu Organic Hallucinosis z 2006 roku. Aż tak? Okej. Aczkolwiek, wiesz, no, są różne opinie, no, także dla mnie, ja tego w ten sposób tak nie oceniam, dlatego że dla mnie każdy album to jest jakby moja osobista wypowiedź w danym czasie i w danym okresie mojego życia, kiedy akurat tak albo inaczej się czułem, coś innego się wydarzyło, dysponowałem lepszą lub gorszą energią i jakimiś inspiracjami życiowymi, czy to artystycznymi, które wcielałem w życie poprzez swoje muzyczne patenty. Poszczególny fan oceni to inaczej. Dla jednego będzie ta płyta lepsza, dla innego będzie Anti-Cult, czy Blood Mantra, czy pierwsza płyta Winds of Creation. Dla mnie tak, warsztatowo jest dopracowana. Ten czas pandemiczny sprawił, że miałem na pewno więcej luzu przy tworzeniu, bo wiedziałem, nie mogliśmy tego wiedzieć, ale czułem, że pandemia może jednak, że to będzie długi czas i wiedziałem, że nie muszę się śpieszyć, co spowodowało, że miałem większy spokój. Miałem trochę więcej takiego pewnego takiej atmosfery twórczej zapewnionej dzięki temu, że nie musiałem wyjeżdżać w trasy, nie musiałem się co chwilę pakować gitar i zmienić mojego jakby nastawienia. Bo wiesz, jak wchodzisz w robienie utworów na płytę, no to zamykasz się w pewnej takiej swojej bańce i No tak. skupiasz się, przynajmniej starasz się skupić na tym jednym zadaniu. No właśnie, nie przeszkadzało ci to wcześniej, kiedy wiesz, byłeś w trasie, byłeś w ciągłym jakby przelocie a tutaj goni czas, jakby jest potrzebny jakiś nowy album. Nie miałeś właśnie problemu z tym byciem rozproszonym poniekąd przez pakowanie się, wyjeżdża... Kiedyś tak. Znaczy, no, każdy muzyk, który tworzy inaczej jakby ma inne predyspozycje, wydaje mi się, że każdy ma ktoś potrafi zrobić kawałek w 5 minut, a ktoś inny będzie dłubał przy nim przez 3 miesiące albo przez rok. Ja lubię mieć czas na dłubanie w kawałkach i u mnie to działa tak, że im dłużej siedzę przy nich, to one lepiej później wychodzą i te dźwięki są gdzieś tam z czasem jakoś bardziej dopracowane i lubię mieć ten czas. Lubię mieć czas, żeby odpocząć od utworu, nie słuchać go i wrócić do niego później, żeby sprawdzić z perspektywy czasu, czy przypadkiem czy jest dobrze, a czy przypadkiem nie trzeba jeszcze jednak czegoś tam zmienić. Także... To powiem Ci, że bardzo, bardzo podobny tryb. Jakby ja sobie nigdy nie wyszło tak, żebym coś napisał, zrobił, a potem do tego wrócił na spokojnie za tydzień, 2 na przykład i żebym nie dokręcił tych kilku śrubek. Także ja podziwiam tych wszystkich artystów, którzy są tak produktywni, a znam takich i nie dość, że są produktywni niesamowicie, po prostu od strzała robią bardzo dobre rzeczy, to jeszcze kurczę potrafią taką powtarzalność w tym wszystkim zachować. Kawałek za kawałkiem, wow. No. Są tacy ludzie, ale to są, wiesz, urodzeni jakby naturalne talenty do komponowania. Ja potrafię komponować utwory, ale jakoś, wiesz, i czuję się nawet, powiedzmy, spełnionym kompozytorem w metalu.
Aczkolwiek nie czuję się takim kompletnym kompozytorem, nie jakby, w sensie bardziej czuję się jakby wykonawcą niż kompozytorem, aczkolwiek potrafię zrobić numer dla swojej kapeli, czy też udzielić się dla jakiegoś innego projektu. I nie potrzebuję sięgać po pomoc na przykład jakiegoś producenta albo jakiegoś aranżera, czy kogoś z zewnątrz. Także jestem z tego zadowolony, że tak Okej, jest. jak wygląda w takim razie proces powstawania kolejnych numerów? No bo jakby to nie jest tajemnicą, że jesteś tam siłą napędową, przynajmniej jeśli chodzi o Decapitated. Jak wygląda ten proces? Czy to jest tak, że zapisujesz pewne riffy? Jaki udział ma w tym na przykład perkusista? Czy to jest tak, że ty masz każdą ścieżkę wykminioną, że bas ma grać tak i ani ósemki żadnej z koropką w lewo, w prawo, tylko to musi być tak, to musi być tak. I jak to wygląda w kwestii wkładu twojego, czy względem innych? No po prostu czy jest takie gestapo muzyczne, czy nie? Jak to Wiesz wygląda? co, ja generalnie dla Decapitated w tym momencie jakby wymyślam praktycznie wszystko. I począwszy od riffów gitarowych, przez aranże bębnów, basu i linii wokalnej. Nie piszę tekstów. Ale jeszcze jest kwestia pisania bębnów, gdzie ja piszę podstawowe bębny. Czasami one zostają w tej postaci, którą ja wymyślam, ale Okej. ostatnio na albumie Cancel Culture James Stewart, czyli nasz obecny perkusista, dorzucił swoje jakby 3 grosze, a nawet więcej, ponieważ spotykaliśmy się wielokrotnie u mnie w takim domowym studyjku i on po prostu aranżował pod siebie te partie, które ja już napisałem. Przearanżowywał, nie wiem, czy to jest dobre słowo, aranżował na swoją nutę, po prostu przejścia, jakieś swoje patenty dodawał do tego. Ja mu zostawiałem celowo, bo wiedziałem, że nie napiszę takich przejść, które on zrobi, bo jest doświadczonym perkusistą i jest bardzo dobrym perkusistą, wybitnym. Także momenty, które wiedziałem, że tutaj trzeba na przykład tu i tu koniec frazy, tu jest jakieś przejście, coś. Są takie specjalne momenty w numerach, gdzie to nie jest to jakby taki podstawowy beat, czy jakiś tam blast beat, wiesz, coś, co ja mogę napisać, bo wiem, że tam musi być dokładnie to, ale miejsca, które jakby wiedziałem, że tutaj musi być coś więcej i tutaj na pewno perkusista musi mieć więcej do powiedzenia i on musi to zrobić, dlatego że on to zrobi lepiej, a poza tym on będzie to później grał i nie chcę za niego pisać pewnych sytuacji jako gitarzysta, wiesz, ja nie mam do czynienia, nie jestem perkusistą, nie siedzę za zestawem, więc jeżeli wiem, że Nie do zagrania rzeczy. jest moment, kiedy on jest w stanie tutaj, mam takiego paukera jak on i tutaj chcę, żeby było przejście jakieś długie albo jakiś bridge, wiesz, albo jakiś duży riff, jakiś bridge albo jakiś, nie wiem, łącznik czy coś, gdzie wiem, że te bębny muszą coś zrobić, jakoś się wypowiedzieć więcej, to wtedy jest czas, żeby James siadł i żeby on to zrobił. To jest zaskakujące, bo dokładnie na takiej samej zasadzie z Hannesem, Grossmanem z Obskury, tam Necrophagist, różne tam rzeczy. Kojarzysz tego perkusistę pewnie, nie? Zrobiliśmy z nim jeden numer i praca wyglądała dokładnie tak samo. Właśnie ja też tak uważałem, że okej, ja mogę mieć pewien szkic, ale kurczę, no nie będę, wiesz, jakby uczył kogoś czy tam coś, pokazywał, gdzie on mnie tam... Nie, myślę, że nasz udział jakby w tych bębnach powinien być taki podstawowy. Fajnie jest, kiedy gitarzysta ma jakiś swój riff i wie mniej więcej w jakim osadzić bicie perkusyjnym taki riff, taki pomysł. To jest dobre, to powinno być. Fajnie, jak ktoś ma takie wyobrażenie. Ale wiesz, zostawmy jakby tą robotę specjalistom. Nie? A bywało tak, że na przykład miałeś
w głowie naprawdę już taki, wiesz, że kurczę, pod ten motyw, pod ten riff to musi być koniecznie ten konkretny motyw, na przykład na garach, ale po jakimś czasie, w sensie wziął perkusista, zaimprowizował coś, kompletnie wywalił ci system i uznaje, że to jest lepsze. Była taka sytuacja na przykład? Na pewno była taka sytuacja. Teraz już Okej. od razu skupiam się na jakimś konkretnym przykładzie tutaj z jakiegoś konkretnego utworu. Powiem Ci taką sytuację. Kiedyś jak właśnie w zespole był mój brat Witold, to dochodziło do takich momentów, kiedy zaczynaliśmy w ogóle robienie numeru od bębnów. Nie powstawało to na zasadzie, że ja przychodziłem z jakimś riffem albo nie wiem, z jakimś tam, wiesz, z jakąś melodyjką czy riffem, tylko powstawały najpierw bębny i to powstał cały numer, cały od początku kawałek zagrany tylko na bębnach, a ja do tego dokładałem gitary później. I takie sytuacje stwarzały naprawdę fantastyczne, to były fantastyczne rzeczy później. Na przykład takie numery, jeżeli ktoś na przykład śledzi naszą twórczość, to na przykład Day 69 albo Lying and Weak, na przykład te dwie kompozycje powstały właśnie w taki sposób. I one później żrą pięknie na żywo, ponieważ kurczę, jednak wiesz, te bębny no to jest jakaś podstawa, wiesz, to jest puls, to jest to serce utworu, więc jeżeli myślimy, myślę, że to jest dobry kierunek, dobry start, jeżeli myślimy o odpowiednim bicie i odpowiednim rytmie na początku kompozycji, to raczej później już będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Jeżeli oczywiście pozostali muzycy tego nie spierdolą. Napięcie i bum, rozładowanie. No właśnie, czy uważasz, że to w ogóle nie są te pytania, które tutaj przygotowałem, bo to się po prostu klei rozmowa, przychodzą nowe pomysły. Czy uważasz, słuchaj, no masz mega doświadczenie i masz wielu znajomych z całego świata, różne zespoły, na pewno za kulisami odbywają się różne rozmowy. Czy myślisz, że taka jedna osoba w zespole będąca sternikiem, kapitanem, jak tam zwał, tak zwał, to jest zwiększenie szansy zespołu na jego istnienie, przetrwanie? Ile na przykład jak... Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Okej. Wiem, do czego zmierza. Demokracja ale czy nie, właśnie jedna nie. osoba? To tak jakbyś mnie pytał, czy demokracja, czy jednak wiesz, ponoć demokracja jest jakby najbardziej, ale nie jest to doskonały system polityczny, jest. aczkolwiek chyba lepszego jeszcze nie wymyślono, nie wiem. Czy to się ma tak samo do kapel, to nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć, a jestem Ci w stanie odpowiedzieć co innego, a mianowicie to, że każda kapela, z którą się spotkałem, ma zupełnie inny system na radzenie sobie i z tworzeniem, i z podziałami w zespole, i z każdą poszczególną rzeczą, z którą wiąże się jakby działalność zespołu. Każda kapela robi to w inny sposób i wszędzie się pojawiają konflikty, niezależnie od tego, czy to jest demokracja, czy jest jeden lider, czy dwóch, czy wszyscy są porówno i mają wspólne takie same prawa. Zawsze międzyludzki element. Bardziej chyba chodzi o co innego. Jakby ja zrozumiałem jedno, że w zespole muszą być ludzie, którzy się lubią, chociaż trochę. Nie muszą być przyjaciółmi do końca życia, ale lubią się, a przede wszystkim szanują i respektują się nawzajem. I to jest podstawa. I starają się dążyć do tego, żeby było dobrze, a nie dążyć do tego, żeby było negatywnie, żeby było... Nie mówię tutaj, że ja nigdy nie popełniałem błędów tego typu, bo też moja postawa wobec ludzi na przestrzeni lat się zmieniała i cały czas człowiek dochodzi do nowych wniosków i masz nowe doświadczenia. To jest trudna rzecz generalnie jakby funkcjonować w zespole. I tu nie chodzi tylko o trasy, jakieś tam zmęczenie, i tylko w ogóle, czy to jest coś w domu, czy coś na próbie. Myślę, że to przychodzi po latach, żeby nauczyć się koegzystować z pozostałymi ludźmi.
dogadywać się i nie doprowadzać do sytuacji, które po prostu w jakiś sposób są destruktywne. Zadałem Ci to pytanie, bo faktycznie u Ciebie jest to dosyć jakby zauważalne, tak, że Ty jesteś tam główną myślą i tak dalej. Pierwsze skrzypce grasz zdecydowanie, ale też widzę, że ale czy jesteś jedynym członkiem zespołu Decapitated z pierwszego składu, tak? Dobrze mówię? Tak, No jestem właśnie, i teraz zobacz, nawet twój kolega z zespołu drugiego twojego, tak? Zobacz, jest jedna taka główna osoba przez tyle lat, ostała się jedna. Tak, rok. Wiesz, Megadeth, Mustaine, tak? Tak. Mam tych takich przykładów. Główny lider dowodzący, od którego wszyscy odchodzą, wszyscy się obrażają, wszystkie winy leżą po jego stronie. Trochę tak jest, no, bo to jest taka jakby droga, no, trochę, wiesz, niektóre zespoły, jak na przykład Metallica, potrafiły przetrwać w zasadzie prawie niezmienionym składzie. Można było poszukać takich przykładów, ale jednak chyba więcej jest kapel, gdzie jednak te składy się gdzieś tam zmieniały i to, wiesz, z różnych powodów. No, jasne. Także czasami są to powody od nas zależne, czasami nie. Czasami są to wypadki losowe, czasami życie po prostu weryfikuje takie sytuacje. To Cię demotywuje do działania, a kiedy masz, wiesz, kolejną roszadę, kolejny temat, czy inspiruje? Jak to wygląda u Nie, Ciebie? ja w ogóle przyzwyczaiłem się do takich sytuacji. Nie lubię zmian, bardzo nie lubię, jak ktoś jak się coś złego dzieje, ktoś odchodzi z zespołu albo są jakieś kwasy, coś w tym stylu. Ostatnio tego nie mamy. Ostatnio mamy bardzo fajny przelot, dobrze się dogadujemy, jesteśmy fajną ekipą. Chyba w końcu mam jakby taki skład, gdzie faktycznie są to ludzie, że jest po prostu spokój, święty spokój jest, wiesz, nic się nie dzieje. Jest fajnie, dogadujemy się, lubimy się i po prostu gramy dobrze koncerty, fokusujemy się na swoim zadaniu, a naszym zadaniem jest wyjść na scenę i zrobić jak najlepszą sztukę i to nam właśnie wychodzi ostatnio. Koncentrujemy się głównie na tym, po co to robimy. No ale mówisz, że się przyzwyczaiłeś, wiesz, do jakichś roszad. No dobra, ale moim zdaniem jest trochę inna skala, jak ci się zmieni muzyk, jakiś na przykład perkusista, basista i tak dalej, a jak na przykład by ci się zmienił wokalista, czy nie miałbyś problemu, wiesz, potem, że nie wiem, połowa fanów by dała sobie spokój? Wiesz, nie wiem, wiesz co, już ja u siebie w zespole przeżyłem tyle zmian i takich różnych sytuacji, że generalnie naprawdę już się trochę z tym oswoiłem. Okay. I to jest taki zespół, jeżeli dojdzie do jakiejś zmiany, to po prostu to będzie kolejna zmiana. To będzie kolejna zmiana, z którą będę musiał sobie poradzić tak z tą muchą. A nie da rady. I jeszcze to nie jest koniec. Jeszcze się słowo ostatnie. Jest dobrze, jest dekab, jest naprawdę pozytywna energia. W końcu się wszystko odwróciło na to, że jest dobrze, jest świetny skład. Gramy rewelacyjne koncerty. Wydaje mi się, jeden z lepszych zespołów w tym kraju i jeden z lepszych zespołów metalowych na świecie, na metalowej scenie. Mówiąc trochę nieskromnie, ale wiem, że to mamy. James jest wybitnym perkusistą, zawsze można na niego liczyć. Nigdy po prostu, wiesz, to nie jest, to jest pewniakiem. To samo jeśli chodzi o Rastę. On nigdy nie odwołał koncertu, nigdy nie miał problemu z gardłem. Nigdy nie było sytuacji, kiedy, wiesz, był przeziębiony, albo nie pojechał na trasę, albo odwołał. Nawet nie było przez ostatnie 12 lat. Nie odwołaliśmy koncertu. Rasta zawsze wchodził, czy się źle czuł, czy wiesz, miał gorszy dzień, cokolwiek. A to jest jednak gardło, nie? To jest jednak wokal. I nie było sytuacji, kiedy on przyszedł i powiedział, że no sorry chłopaki, ale dzisiaj nie dam rady albo musimy odwołać, albo zagracie beze mnie, coś w tym stylu. I to są ludzie, wiesz, na których można liczyć zawsze. I tak samo, i tu jest dobry news kolejny, że do zespołu wrócił Paweł Pasek, basista, a tak naprawdę jest gitarzystą i to rewelacyjnym gitarzystą, ale w dekapie gra na gitarze basowej i wrócił do zespołu po kilku latach. I akurat ta zmiana była pozytywna, bo on wrócił do zespołu.
Czyli bywa tak, że czasami ktoś odchodzi, ale na przykład później wraca i zdarzają się też takie pozytywne jakby roszady. Także tak, to jest skład bardzo dobry, bardzo silny i mam nadzieję, że przetrwa przez dobrych kilkadziesiąt lat. Dokładnie, już z laskami, wiesz, tam stoją wszyscy. A Mick Jagger dzisiaj skończył 80 lat, więc wiesz. Można. Można, da się. Dokładnie. Wracając, będę tak skakał, bo wiesz, to jest rozmowa, nie, okazało się, że to nie są żadne tam strzały z pytań, ale poznaliśmy się w sumie niedawno osobiście, więc trzeba było wyczuć, czy to będzie, wiesz, jakby rozmowa, czy nie rozmowa. Jest rozmowa, bardzo fajnie, dlatego chciałem się zapytać o tematykę tekstu singla Cancel Culture, bo miałem takie wrażenie, że ja mówię, kurde, muza, ty no znam, no. Ja kojarzę te riffy, ja chyba wiem, kto tam gra na tej gitarze, wiesz o co chodzi, a tekstowo było to dla mnie zaskoczenie, powiew świeżości, taką tematykę w ogóle, skąd taka i dlaczego? Jak to się stało? Jak do tego doszło? To jest takie alegoryczne potraktowanie terminu jakby cancel culture, czyli terminu, który obecnie jakby jest dość często powszechnie obecny jakby w social mediach, głównie tam, czyli w mediach, które wszyscy dobrze znamy, od których jesteśmy uzależnieni w mniejszym lub większym stopniu i tam odbywają się takie właśnie negatywne niestety procesy wymazywania, kancelowania właśnie ludzi poprzez na przykład jakieś niczym nieuzasadnione oskarżenia albo... Wiesz, dzisiaj żyjemy w takich czasach kultury, takiej poprawności politycznej totalnej. Wiemy o tym, prawda? No. Wiesz, każdy musi być doskonały. Nie można, nie ma jakby przestrzeni na popełnienie błędu. Wydaje mi się, że dużo jest z tym problemem związanych. Nie śledzę tego, ale wydaje mi się, że dużo młodych ludzi, dużo ludzi, którzy wiesz, jeszcze są w szkołach czy w gimnazjach, w liceum, boleśnie mogą odczuć takie zjawisko albo efekty tego zjawiska, kiedy są na przykład kancelowani za wygląd, za jakieś poglądy swoje albo za jakieś małe wypadek losowy, które nie wiem, ktoś wrzuca czyjąś wypowiedź albo ktoś popełni jakiś błąd, nie wiem, zrobi coś głupiego po pijaku, ktoś go nagra, wrzuci, wiesz, do neta, cokolwiek i później wszyscy tam na niego jadą, nie? I wiesz, By sami nic nie zrobili nigdy. I taka osoba na przykład może sobie z czymś takim nie poradzić, zwłaszcza w młodym wieku, ale też ludzie, którzy no... Kevin Spacey dzisiaj został uniewinniony, nie wiem, czy słyszałeś. Odwołał jego 9 zarzutów. Ale ludzie oczywiście zdążyli go przez te ostatnie 6 lat totalnie zmiażdżyć. To samo z Johnem Deppem. No tak, wiesz, to akurat kojarzę jest dużo mocniej. sytuacji, kiedy wiesz, padają jakieś hasła, padają jakieś oskarżenia i nagle człowiek jest zniszczony totalnie, Dokładnie. zdewastowane jego życie prywatne, kariera, cały dorobek życia, a później okazuje się, że to był całkowity bullshit i później już na przykład media o tym nie piszą już tak Doświadczyłeś tak żywiołowo, jak o tym... osobiście tego smaku Tak, no troszkę to też, kiedyś, nie? Nie chcę o tym rozmawiać, Ja bo też. to jest nudny temat. I każdy zresztą zainteresowany o tym już przewałkował to milion razy. Wiemy o co chodzi, jasne. Gdzieś tam to nie jest tekst, właśnie wracając jakby do pytania, to nie jest tekst jakby o nas, ale gdzieś też jakby dotyka, jakby gdzieś się to znaleźliśmy i uznaliśmy, że to będzie dobry tytuł, że to będzie pasowało i trochę do nas, i trochę do obecności, do jakby takiej sytuacji, która ma miejsce, która jest negatywna, a metal jest taką muzyką, która ma za zadanie pokazywać i walczyć z tego typu zjawiskami, które nas niszczą. W jakiś sposób Jarek Szubryk jest autorem tego tekstu, jak również i autorem tekstu do całej płyty.
On porusza różne kwestie, to nie jest jakby jakiś tam koncept album, aczkolwiek tutaj poruszył taką kwestię mediów społecznościowych, które są jakby totalną częścią naszego życia i tkwimy w tym i musimy się też uczyć tego, jak sobie w tym świecie radzić i patrzeć, co nasze dzieciaki tam, wiesz, robią i chronić je i chronić, wiesz, rodzinę i siebie. Takie czasy, no, znak czasów, także cieszę się, że właśnie te teksty są jakby bardzo aktualne. Teksty Jarka, jak pojawiły się jakieś fragmenty w pierwszych jakichś takich zapowiedziach do płyty i pojawił się ten tekst lub fragment tekstu do Cancel Culture. Pamiętam, że ten tekst też został przez pewne środowiska komentatorów pojechany. Aczkolwiek kiedy te środowiska dowiedziały się, że jest to jednak tekst pochodzący od Jarka Szubrychta, To już jest spoko. później te opinie zaczęły się nieco wycofywać i to jest też doskonały przykład na to, w jaki sposób też ludzie reagują i w jaki sposób oceniają nas z perspektywy jakichś swoich osądów, nie wiem, podejścia do danego artysty i tak dalej. Zauważ, że właściwie przez te social media no, dzieją się rzeczy, które by się w ogóle nie zdarzyły. Co ludzie potrafią, wiesz, nie mając jakby w domyśle, że zaraz będzie jakaś konfrontacja słowna albo wręcz fizyczna, to za tego monitora po prostu no, wydaje nam się, że możemy więcej. Jasne. Po drugiej stronie też siedzi osoba. Nie, no wiesz. raczej z większości komentatorów na Facebooku, wojowników klawiatury, to nie są ludzie, którzy przyjdą i powiedzą ci to prosto w twarz, jakby, wiesz, to nie wydaje mi się, że Nie spotkałem się jeszcze. No ale to jest normalne, no wiesz, jeżeli ktoś jest w ukryciu, to czuje się jakby, wiesz, niewidoczny i tym bardziej daje mu to jakby jakąś przestrzeń do pokazania siebie od takiej albo innej strony. Może przejdziemy teraz do czegoś bardziej pozytywnego, fajnego, No dobra, sympatycznego. okay, dobra. Chociaż było bardzo miło gadać o Ja opowiem rzeczach. tylko, że dzisiaj na deser jesteśmy w ogóle w Lubawie dzisiaj na warsztatach muzycznych, bardzo pozytywnych, bardzo pozytywnej imprezie. Spotkałem tu wielu znakomitych ludzi, znakomitych artystów. I to jest bardzo pozytywny czas, który tutaj spędzam. Siedziałeś na panelu, to tak nieczęsto się zdarza zestaw, że siedzisz na panelu z Natalią Kukulską, nie? To nie jest rzecz codzienna. Dokładnie. No jest to tutaj, są tutaj ludzie, którzy, no, albo Michał Dąbrówka, albo Jacek Królik i inni znakomici artyści. Sorry, że nie pamiętam z imienia, nazwiska jeszcze, ale dopiero się poznajemy. Też nie śledzę tak jakby wnikliwie jakby tej sceny rozrywkowej w Polsce. No ale tak, ale są to znakomici artyści o dużym doświadczeniu i fajnie, wiesz, siedzimy sobie przy obiedzie, przy kolacji, przy piwku i wymieniamy się swoimi doświadczeniami. Bardzo, bardzo kolejna duża, fajna lekcja wyniesiona z tych kilku dni tutaj. Może coś o gitarach dla odmiany. Ibanez w tym momencie jest grany. Masz te swoje trochę niewygodne, nie wiem jak ty to grasz z tym siedząc, w sensie, że ci to nie przeszkadza. Na stojąco super wygodne gitary. Na siedząco też. Tak? Dajesz radę? Bo ty trzymasz się tak? Nie, właśnie Czy mi tak? Tak. Klasycznie? Tak. Znaczy Okej. ja tak wolę, po prostu jest mi wygodnie Znaczy, w ten sposób. ja tylko tak siedzę, bo tak to wszystko jest źle. No nieważne. Są Ibanezy już od jakiegoś czasu. Z tego co wiem, to obskakiwałeś Custom Shop, oni ci to robili, te instrumenty. Czy jakieś zmiany się szykują? Szykują się zmiany. Z Ibanezem jestem od 10 lat bodajże, albo od 11. I to była fajna współpraca. Ciągle trwa, aczkolwiek szykują się pewne zmiany, o których niestety nie mogę jeszcze wspomnieć. Jasne. Jest to totalnie jakby tajne, ale szykują się duże zmiany
w kwestii jakby arsenału i nowości, które pojawią się w najbliższym czasie i to będą fajne rzeczy i fajna niespodzianka. To powiedz tylko, czy to na przykład jest spowodowane, że po prostu chcesz spróbować czegoś innego, nie wiem, kończy ci się kontrakt, czy coś w Nie, tym właśnie stylu. nie mogę o tym mówić, ale Okej, dobra, są, różne okej, spoko. są różne powody. Możemy wyjaśnić to potem. Nie? O tym mogę porozmawiać już później No jasne. i zresztą nie będę musiał już tego wyjaśniać, bo sprawa się rozwiąże już Tak. z tym wszystkim, ale no, Okej, sprawy nabrały tempa. rozumiem. Nie ciągnę za język, jadę dalej. Wzmacniacze, też grałeś na różnych sprzętach. Tak się składa, że kurde, nie wiem, już mi się dni mieszają. Dzień albo 2 dni temu wisiałem na kablu z panem z MLC. Z Markiem? Tak. Bardzo pozytywnie. Poczekaj, bo ja muszę to prześledzić. Miałeś. PV był grany. EVH był grany, jest grany. W sensie na Piweju, Masz- na Piweju nigdy zbyt długo nie zabawiłem. Bardziej Piweja w rajderowo jakby Okej. traktuję, gdzie jak lecimy na festiwale, to, Okej. to najczęściej jest Piwej i to mi odpowiada. EVH bardziej, nie? Tak, ale MLC? Coś się dzieje? MLC, MLC, tak, dzieje się i to już się wydarzyło rok temu, bo wydaliśmy mój sygnowany wzmacniacz. Sub-Zero. Sub-Zero V. V. Dokładnie tak. Tak, i to jest rewelacja totalna i sztos. Uwielbiam ten wzmacniacz, uwielbiam tą firmę. Jest to trochę inne brzmienie. Podobno byłeś pod wrażeniem. Że jestem cały czas pod wrażeniem. Jestem Okej. pod wrażeniem, jak Marek i reszta ekipy podchodzi do tego, w jaki sposób produkują te wzmacniacze. Z jaką dbałością o każdy detal wytwarzają swoje produkty i ciągle dążą do tego, żeby być jeszcze lepsi i żeby z tych wzmacniaczy po prostu robić dzieła sztuki tak naprawdę, bo tam jest wszystko zadbane aż moim zdaniem do przesady. No ale słyszałem też, że... Ale Aha, brzmi okej, to dobra. rewelacyjnie. Porównywałem to, jest wiele znakomitych wzmacniaczy na rynku, ale kiedy dostałem propozycję od Marka, a w zasadzie mój znajomy, mój przyjaciel Hawok, Mateusz Śmieszkowski, który pracował przez jakiś czas dla tej firmy, przywiózł mi do Krakowa wzmacniacz, sygnaturę Silenoza z Dimmu Borgir, bo też taką sygnaturę chłopaki wyprodukowali, to byłem naprawdę w dużym szoku. Byłem mega, kurczę, pozytywnie zaskoczony, jak ten wzmacniacz brzmi, jak on w ogóle tak, wiesz, śpiewa, nie? Jakie ma szerokie pasmo, jest wyważone to brzmienie, te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją. Ten piec, w zasadzie on żyje, on oddycha i czuć. Grając na tym wzmacniaczu nie czujesz, że grasz na takim zwykłym, seryjnym wzmacniaczu, tylko czujesz, że masz do czynienia z jakimś takim żywiołem wręcz. Nie, no bardzo, bardzo... Ostatni raz byłem tak w szoku, jak po raz pierwszy wpiąłem się w EVH, kiedy te wzmacniacze tam pojawiły się na rynku i na trasie jak byliśmy, zaczęliśmy z Meszugą teraz jakieś w Stanach w 2012 roku i dostałem taki właśnie setkę EVH-a i wpiąłem się tam gdzieś na parkingu w ogóle przed pierwszym koncertem i stwierdziłem, że no w końcu ktoś to zrobił, można wpiąć się w piec i iść na scenę i grać po prostu koncert bez jakiegoś większego kombinowania, ustawiania, dopalania i tak dalej. Tak jest EVH, jest znakomitym wzmacniaczem. A przy MLC jeszcze otrzymujemy coś dodatkowo, coś osobistego, coś takiego, wiesz, organicznego. Okej, dobra, to teraz to jest jak to spięte? Masz deale z 2 firmami, możesz mieć jednoczesne deale, nie masz żadnego deala, po prostu kupiłeś to z wzmacniacza, jak to wygląda? Nie no, Marek zaprojektował dla mnie z moją pomocą też, bo też jakby opowiadałem mu, co chciałbym mieć, jaki kierunek brzmienia chciałbym uzyskać,
Odwiedzałem tam kilkukrotnie ich studio, ich pracownię. Grałem na różnych wzmacniaczach od nich i mówię Markowi, co chciałbym zmienić, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czy mógłby coś na przykład zmienić w tym kierunku, wyciąć coś, zmienić trochę tego środka, tego wysokiego środka, niższego, coś tam. I on to robił. On to robił właśnie w tym czasie, kiedy ja grałem i takie swoje pierwsze wrażenia opowiadałem mu. On to robił w czasie rzeczywistym, no w tym samym czasie, kiedy ja tam u niego byłem i wiesz, łapał za lutownicę, coś tam robił, przychodził z powrotem, wsadzał ten preamp, te wszystkie rzeczy i sprawdzaliśmy dalej. I to jest właśnie taki magik, który potrafi jakby zmaterializować wizję, którą ktoś ma w głowie i przetworzyć to na brzmienie. To jest fajna sprawa. No ja też słyszałem, że byłeś bardzo dobrym współpracownikiem do tego, bo wiedziałeś, czego chcesz. Znaczy, wiesz, na pewno dla Marka było fajne to, że miał gitarzystę, który dysponuje jakimś warsztatem i jakimś brzmieniem właśnie z łapy, nie? I gdzie potrafię wydobyć brzmienie, które jest dobrym materiałem, żeby jakby pracować nad tą obróbką techniczną wzmacniacza. I Marek też pamiętam, że jak uderzyłem jakiś tam akord, jakiś tam, wiesz, walnąłem mocniej w tą gitarę, to pamiętam, że się strasznie jarał, że wow, ale to zajebiście gada, wiesz, że wow. Wiesz, że był po prostu... Myślę, że stworzyliśmy dobry duet w takiej jakby, w takim projekcie, gdzie on tworzy z gitarzystą, tworzy wzmacniacz dla gitarzysty i myślę, że to się fajnie skleiło. Wydaliśmy fajny produkt, który się sprzedaje w ogóle na świecie i ludzie zamawiają ten wzmacniacz. To jest zajebiste. No super. No. Ja zrobiłem lekcję twojego motywu z kawałka. Homo sum. Tak? No, kojarzę. Dobra, widziałeś tą lekcję czy nie? Chyba nie. Nie wiedziałeś, dobra. Jak grasz ten riff, to tak, na teledysku, bo tego nie mogłem skumać, na teledysku grasz z jakby odstawianiem, ze zwalnianiem siły nacisku na ten pierwszy próg w międzyczasie, nie? A i robisz jakby puszczasz, nie? A na żywo trzymasz cały czas ten palec betonowo. Jak ty to grasz? Nie wiem, stary. Nie, inaczej. Jak ty to nagrałeś? Wiesz, no, nie wiem, na teledysku mogły się dziać różne rzeczy. Tam akurat, wiesz, no, na przykład palec, jak grasz, robisz teledysk, to tak, wiesz, jakby nie wczuwasz się aż tak bardzo, jakbyś nagrywał i wiesz, na teledysku nie grasz tego i nie grasz na wzmacniaczu, więc to jest zupełnie inaczej, wiesz, te mięśnie, ta pamięć mięśniowa wtedy działa, więc to nie należałoby tego traktować tak jakby, wiesz, jako wzorzec do tego, że to jest tak właśnie grane. Ja powiedziałem, że tego elementu po prostu nie jestem pewien, nie jestem w stanie tego do końca odczytać. Nie, tam prawa ręka, wiesz, to jest pierwszy próg, tego główny riff. I trzymasz. Czy odpuszczasz na pauzę? Może być coś odpuszczone. Wydaje mi się, że tam może być coś odpuszczone. To ja ci na słucho potem... Żeby zrobić taką jakby przerwę, taką wybramkować to, no bo ten riff ma właśnie te takie delikatne przerwy, które być może, że palec trzeba troszeczkę jakby odsunąć nie dociskać tej struny do gryfu, żeby nie było tego dźwięku, żeby ta pauza zaistniała. Pokażę na suchym badylu, to potem mi powiesz, czy ja to dobrze zrobiłem, czy nie. Spoko. Dobrze, słuchajcie, gadamy już naprawdę bardzo długo. Myślę, że było mega dużo ciekawych informacji. Ja osobiście się cieszę, bo poznałem bardzo fajnego kolejnego człowieka, z którym się spoko gadało, tak jakbyśmy się znali trochę dłużej niż się znamy. Tak, to jest jak się gada o wspólnych jakby tematach. No. Także super. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, nie wiem, zaraz coś wybierzemy. Jak to jest umowa niemiecka? Napiszcie po prostu WOK. Nie chcę mi się wymyślać tych głupot. Róbcie zasięgi. Tyle ode mnie. Oficjalne podziękowanie. Super. Na razie. Dzięki Trzymajcie się. ogromne. Cześć. Trzymajcie się. Hej. Jak ty to grałeś, słuchaj, to było coś takiego. Tam był, nie wiem, czy ja to z partyzanta ci tak zagram. Bez zasadnego rozgrzewkę. No możliwe.
Pokaż to, ja to sobie, wiesz, zobaczę, bo po prostu robi rzeczy, wiesz, naturalnie, a nie... Właśnie o to mi chodzi, nie? Masz kostkę jakąś? Co za kostka? Petrucciego? Nie. To jest kostka, którą przeszedłem po rozmowie z Andy Jamesem. Andy James, wow, fajna, solidna. Zajebista jest ta kostka. To jest zajebista. To jest jego kostka? Tak, 2 mm, ale on mi mówił w wywiadzie, możesz to obejrzeć. Pokażę Ci jedną rzecz, ona ma punkt. Ona nie jest płaska, tylko ona się schodzi do punktu, wiesz, ma ten taki point, taki trójwymiarowy. Aha. I teraz ona może już jest trochę zużyta, ale jak jest nowa, kurwa, między stronami przeskakiwanie, to jest po prostu jakaś bajka, nie? Ty, coś ty wiesz. I nawet nie przeszkadza mi, że jest taka duża, bo ja takich małych używam, wiesz? Też zaostrzonych, ale... Podziwiam, nie znoszę małych kostek. Nie no, ja lubię. To jest duża, ale to wiadomo, ma ostre, to musi być ostre. Ale jakoś tak siedzi kurde miękko. No. Że powinno... No powiem Ci, to jest jego jakby sygnowane. A z jakiej, nie wiesz, co to jest firmy? Dunlop, to jest Dunlop, robiony na zamówienie. Czekaj, zobaczę, czy on... Ale są na przykład takie seryjne, produkcyjne, takie same, a nie jego sygnowane. Znaczy, no, niby są... Nie, nie zaczyna przeszkadzać na tą wielkość tej kostki teraz, ale... Czekaj, może znajdę jeszcze więcej sztuk. Mam gdzieś je porozpieprzane po różnych miejscach. Może to mi się udało sobie... O, poczekaj. Coś chyba mam. Może Ci znajdę taką super ładną, to Ci dam. Zobacz, jaka to jest. Pokaż mi na chwilę. Masz to. To jest praktycznie prawie zniknięta. Spoko. Zobacz, w sensie, no dobra, zagraj ten motyw pierwszy. Ten. Odpuszczasz, zwalniasz nacisk. Wiesz co, musiałbym też mieć zwracać, to wtedy, ale możliwe, że zwalniam. Zwalniam, Okay. no bo wtedy jest znów kolejny jakiś taki W sensie- atak, wiesz?